Hej, witam wszystkich bardzo gorąco u mnie na kanale i zapraszam na najnowszy film. A dzisiaj, słuchajcie, nowość w Polsce. Kosmetyki Note. To jest marka, która dostępna jest w 70 krajach na całym świecie i zawitała także do Polski. Możecie znaleźć te kosmetyki w Rossmanie. Kosmetyki leżą tutaj ładnie, grzecznie na biurku i czekają na test. Zanim przejdziemy do samego makijażu i do praktyki, to jeszcze chciałabym zachęcić osoby, które są tutaj po raz pierwszy, bądź z jakiegoś powodu jeszcze nie subskrybują tego kanału. Kochani, nadrabiajcie zaległości, zostawiajcie suba, żeby być na bieżąco, żeby dostawać powiadomienia o nowych treściach i nowych filmach, które tutaj się pojawiają, no i oczywiście, żeby kanał się rozrastał. Także co, ja już nie gadam, zabieramy się za test. Jeśli chodzi o Note Cosmetic, to jest to firma, która prosperuje w 70 krajach, więc marka globalna. Co jest ważne, kosmetyki Note są sygnowane logiem PETA Cruelty Free, bez parabenów, testowane są dermatologicznie i okulistycznie i mamy też tutaj formuły, które są wzbogacone różnymi olejami i witaminami i faktycznie przeglądając sobie tutaj, patrząc na te kosmetyki, oczywiście jeszcze ich nie testowałam, nie używałam, więc będzie to moje pierwsze wrażenie, ale widzę już na opakowaniach właśnie informacje, że na przykład mamy tutaj olej macadamia i to jest terracotta powder, czyli bronzer. Bardzo fajnie. Jestem mega ciekawa. Tak samo tutaj, jeśli chodzi o rozświetlacz, też mamy tutaj olej macadamia i tak dalej, więc bardzo fajnie, że tutaj mamy połączenie kolorówki z pielęgnacją i jak czytam tutaj jeszcze w ściądze, słowo kosmetyk stanowi tę część logo, która oddaje hołd ulubionej inspiracji naszej marki Paryżowi. Czyli mamy tutaj nawiązanie do Paryża, dynamicznego miasta, które kipi kreatywnością w modzie, urodzie, sztuce. Także osobiście umieram z ciekawości. Przechodzę zatem do bazy. Jeśli chodzi o bazę, mam tutaj dwa produkty. Dwie różne, zupełnie różne bazy, ale opakowania bardzo podobne. Zresztą podobają mi się. Takie minimalistyczne, zobaczcie, jasne, z takim trochę jakby holo, ze srebrem. Tutaj mamy logo firmy. I jeśli chodzi o te dwa primery, pierwszy z nich jest mocno rozświetlający. To jest Skin Perfecting Illuminator Healthy Glow Photo Ready, czyli produkt, który jeszcze w dodatku ma witaminę E w swoim składzie, bardzo fajnie, czyli coś dla mnie, tak, dla fanki błysku, dla osób z cerą może zszarzałą, dojrzałą, taką suchą, przesuszoną, natomiast drugi z kolei to jest Pore Minimizer, czyli Shine Control, produkt stricte nastawiony na zmatowienie, na wypełnienie, zminimalizowanie porów, jakby tutaj wygładzenie tej tekstury, żeby skóra była bardziej właśnie taka gładziutka, wyrównana, no i przede wszystkim zmatowiona. Myślę, że możemy sobie użyć dwóch, po prostu w strefę T nałożyć bardziej ten minimalizujący pory, matujący produkt, natomiast ten rozświetlający bardziej tutaj, gdzie mam suche obszary twarzy, czyli policzki. Tak, myślę, że to będzie dobre rozwiązanie. I po otwarciu zobaczcie, produkty teoretycznie bardzo do siebie zbliżone, wręcz identyczne, a jednak wykończenie jest inne. Ten tutaj jest bardzo błyszczący, zobaczcie, mieniący się, natomiast ten matujący z kolei primer jest bardziej, no właśnie, matowy. Także bardzo fajnie, że te produkty różnią się właśnie nie tylko tym, co jest w środku, ale też tym, jak są wykończone te opakowania. Co jest też fajne w tych primerach, to jest to, że mają one 35 ml, więc dość duże pojemności, prawda? No i oczywiście mamy tutaj fajną pompeczkę, także to też jest bardzo higieniczne. Tak wygląda ten primer rozświetlający. On ma w sobie delikatnie, no wygląda jak taki perłowy krem. Bardzo, ach tutaj go miałam nałożyć właśnie na policzki. Bardzo taki, ale ładnie pachnie. Taki kwiatowy zapach. Bardzo świeży, bardzo świeży. No i ten produkt, zobaczcie, faktycznie ma w sobie jakby takie drobinki, pigmenty, jakiś taki może miki, to nie jest brokat, natomiast na pewno sprawia, że skóra jest, o właśnie, wygląda na taką mokrą, bardzo ładnie rozświetloną. Baza bardzo szybko się rozprowadziła, wtopiła, wpiła, tutaj ta formuła jest bardzo leciutka, skóra jest teraz bardzo nawilżona, taka odżywiona, nawilżona, jak po dodatkowej warstwie kremu. No i przechodzę teraz do tego primera, bazy matującej, minimalizującej pory. Tutaj formuła jest zupełnie inna. Też mamy oczywiście pompeczkę, natomiast tutaj już widzę, że ten produkt jest bardziej silikonowy, bardziej taki, nie chcę mówić suchy,
ale tak, jak silikon, zbity, dość gęsty, bardzo mocno wyrównuje teksturę. Widzę, że no, skóra tutaj po nałożeniu jest bardzo gładziutka, jak po takiej typowej bazie właśnie silikonowej. Też bardzo szybko się rozprowadza, wtapia w skórę, nic tutaj się nie roluje, nie ma żadnego problemu, jeśli chodzi o aplikację. I ten produkt też bardzo ładnie pachnie. Po raz kolejny taki świeży, kwiatowy, delikatny zapach. Super. Jeśli chodzi o podkłady, to mam dwie skrajności. Pierwszy zestaw to są oczywiście dwa podkłady tutaj, które są matujące, które mają SPF 15, przeznaczone dla raczej cery właśnie przetłuszczającej się bądź właśnie mieszanej. Mamy tutaj olej z drzewa cedrowego. To jest raczej taki produkt długotrwały. Podkład, który myślę też będzie miał bardzo mocne krycie, dobre krycie. Natomiast tutaj z kolei mam kremy BB, czyli jakby lżejsza alternatywa. Produkt idealny dla osób, które wolą minimalizm, delikatne krycie, może właśnie teraz na lato. Dla większości, no ja na pewno stawiam w lecie na raczej lżejsze konsystencje. I te kremy BB też mają SPF 15, przeznaczone są do każdego typu cery, oczywiście przetestowane dermatologicznie. Ja mam w dwóch odcieniach, 501 i 200, natomiast te tutaj podkłady mam w odcieniach Soft Sound 120 i 02 Neutral Beige. Zobaczmy sobie na te produkty i zaraz będziemy decydować, co dzisiaj wyląduje u mnie na twarzy. Chciałabym jak najwięcej kosmetyków oczywiście przetestować i Wam pokazać, także postaram się naprawdę tutaj wykorzystać jak najwięcej po prostu tych produktów. Tak wyglądają te matujące podkłady. Fajne, naprawdę bardzo fajne opakowania, też po raz kolejny bardzo eleganckie, bardzo minimalistyczne. Tutaj mam ten jaśniejszy odcień, a tutaj mam ten ciemniejszy 120, a ten tutaj jest 02. Jeśli o mnie chodzi, wydaje mi się, że ten ciemniejszy będzie ok, ale no, ojej, ale tu jest krycie. Może zrobimy sobie pół twarzy tym produktem matującym, a drugie pół kremem BB, co Wy na to? Ale ma bardzo ładny, taki ziołowy, delikatnie świeży zapach. Faktycznie jak tutaj ten olejek z drzewa cedrowego, jest on wyczuwalny. Także jakie tu jest krycie, jaki tu jest pigment. Wow, zobaczcie, jedna pompka. Ok, wtłaczam sobie ten ciemniejszy odcień. Słuchajcie, żeby ktoś nie miał wątpliwości, podkreślam, ja mam cerę suchą, ja nie mam cery tłustej, więc nie wiem, jak ten podkład będzie u mnie wyglądał, natomiast nakładam go dlatego, ponieważ chcę Wam pokazać po prostu, jak on się wtapia, jak on się rozprowadza na skórze, jakie ma krycie, formułę i tak dalej, wykończenie, tak więc jakby no chcę tutaj Wam pokazać jak najwięcej tych kosmetyków, ale podkreślam, to jest raczej podkład dla cery tłustej, przetłuszczającej się. Może u mnie on wyglądać za ciężko, może wyglądać za sucho, zobaczymy. Natomiast no powiem Wam, że na chwilę obecną wygląda pięknie. Zobaczcie, chwila, moment, on się wtopił, rozprowadził bez najmniejszego problemu, nie zastyga jakoś tak mega ultra szybko, więc mamy czas, żeby ładnie sobie go rozpracować, żeby go ładnie wtłoczyć, a skóra wygląda, powiem tak, nie wygląda na tępą, nie wygląda na jakąś taką przesuszoną, ta tekstura nie jest u mnie podkreślona w żaden sposób, nie widać żadnych zmarszczek, ani skórek, ani też włosków czy meszku, więc powiem tak, dla mnie to wykończenie jest bardziej satyna niż taki mat, tępy mat. Bardzo mi się podoba. Zobaczcie, jaka jest różnica w stronach. Powiem tak, tutaj jest skóra wręcz idealna, jak po Photoshopie. Powiem tak, nie wiem, jak ten podkład będzie wyglądał po kilku godzinach, o tym się przekonamy, natomiast na chwilę obecną pierwsze moje wrażenie jestem po prostu pod ogromnym wrażeniem i to jest jeden z najlepszych podkładów matujących, jaki miałam okazję ostatnio testować i wydaje mi się, że jeśli będzie on wyglądał tak na mojej skórze, jak wygląda teraz, to na pewno będę go używać w lecie, bo skóra wygląda świeżo, to jest po prostu niesamowite. Nie ma tutaj żadnej maski, ten produkt na zbliżeniu nawet jest niewidoczny, ja go nie widzę w lusterku,
a skóra wygląda prześlicznie i absolutnie nie jest obciążona, co jest ważne. Dobra, przechodzimy w takim razie do kremu BB. Wyglądają tak, bardzo fajne tubeczki, zobaczcie jakie ładne zakręteczki, super to się prezentuje, też mega, jeśli chodzi o opakowanie. Dobra, zobaczmy sobie na odcienie. Każdy jest zamknięty, zaplombowany, więc fajnie. Muszę sobie dopiero je otworzyć. Ten jaśniejszy to jest 200, tak 200, jest bardzo jaśniutki. Delikatnie pachnie, to jest taki bardzo ładny, przyjemny zapach, też pielęgnacyjny, jak takiego świeżego kremu, właśnie delikatnie kwiatowy. No nie mogę się napatrzeć do lusterka. Po prostu ten odcień jest idealny do mojego naturalnego odcienia skóry. Po prostu on się tak wpasował, że tutaj nie widać absolutnie żadnej różnicy. Dobra, otwieram teraz ten drugi krem BB, ten ciemniejszy. No i ten wygląda tak. Jest delikatnie ciemniejszy, bardziej już powiedziałabym ciepły, taki żółty, pomarańcz, żółty. Ten zapach jest tutaj super. Dobra, nałożę sobie w takim razie ten krem BB z drugiej strony. Oczywiście ten ciemniejszy. Mam nadzieję, że nie będzie on jakoś tak bardzo przesadnie jasny. Też jest całkiem niezłe krycie. Jak na krem BB. Okej. Ten odcień jest ciut za jasny do mojego naturalnego koloru, ale spokojnie. Mam nadzieję, że sobie to później skorygujemy właśnie jakimś bronzerem. Ogólnie przy wykończeniu twarzy. Zobaczcie jak pięknie też się moment i się wtopił i też ładnie wszystko przykrył. Krycie tutaj jest bardzo ładne. Jeśli chodzi o wykończenie, ja nie widzę dużej różnicy w stronach. To wykończenie dla mnie jest satynowe, to też jest satynowe. Troszkę, ciut bardziej może mokre, ale też bardziej satynowe jednak niż jakieś takie nawilżające. Zanim przejdę do korektora i do pudru, to chciałam Wam pokazać na zbliżeniu, jak wyglądają teraz obie strony. Tak wygląda ta z podkładem matującym, z większym kryciem i podkładem takim długotrwałym. Natomiast tak wygląda ta strona z kremem BB, czyli lżejsza formuła, bardziej nawilżająca, bardziej właśnie taka na lato, dla minimalistów. No i powiem Wam, że ta strona bardziej mi się podoba. Nigdy nie pomyślałabym, że coś takiego padnie z moich ust, bo ja generalnie absolutnie nie jestem fanką podkładów matujących. Ta strona jest fenomenalna, wygląda przepięknie. Dobra, przechodzimy w takim razie do korektora. Jeśli chodzi o korektory, to mam tutaj w dwóch odcieniach. To są korektory z pełnym kryciem, z olejem arganowym i z proteinami soi. Brzmi nieźle, prawda? Mam jedynkę ivory i dwójkę beige, także zaraz sobie zobaczymy na oba te kolory i wybierzemy najbardziej odpowiedni, aczkolwiek coś czuję, że dwójeczka, bo jestem aktualnie troszkę opalona. Tak wyglądają te korektory. Fajne po raz kolejny opakowania, bardzo eleganckie, klasyczne, proste. Oczywiście mamy tutaj taki klasyczny aplikator. Jeśli chodzi o jedynkę Ivory, wygląda tak. Słuchajcie, już widzę, że to nie jest pełne krycie, a przynajmniej nie dla mnie. Raczej tutaj krycie, ten pigment jest średni, no ale zobaczymy. Tak wygląda z kolei dwójeczka, no i tak jak myślałam, dwójka jest bardziej żółta do mojej karnacji, więc nakładam sobie tą dwójeczkę w ramach korektora dzisiaj. Sprawdzam, czy mają zapach, ale chyba nie. I wtłaczam sobie delikatnie, ładnie rozświetlają, rozjaśniają tutaj. Pigment jest, tak jak już Wam wspomniałam, raczej średni, raczej delikatny niż mocny. To nie jest dla mnie pełne krycie. Natomiast korektor bardzo kremowy. Zobaczcie, moment, on bardzo ładnie się wtapia, rozprowadza, nie obciąża skóry, nie ma wykończenia też jakiegoś takiego matowego. Raczej widzę, że tutaj wykończenie jest takie mokrawe. I czas teraz to wszystko ładnie zagruntować. W tym celu mam tutaj puder transparentny i zobaczcie, o ile do tej pory mieliśmy raczej takie czarne, klasyczne opakowania albo coś jak kolor skóry, tak teraz mamy kolor, bardzo takie odjechane, ładne, niebieskie opakowanie. To jest, słuchajcie, puder, który jest transparentny i chroni też przed niebieskim światłem. Zobaczcie, tak wygląda opakowanie, bardzo fajne. Nie wiem, czy to widać, tutaj delikatnie to wieczko jest wklęsłe.
także fajnie to się prezentuje. Jeśli chodzi o ten puder, mamy tutaj 10 gramów i po otwarciu wygląda on tak. Mamy tutaj lusterko, mamy sam puder, tutaj mamy wybitą nazwę firmy Note, mam nadzieję, że to widać, i tutaj jeszcze pod spodem mamy pufek, który, no w zależności kto co lubi, ja tego typu produktów nie używam, tak więc dzisiaj sobie go podaruję, natomiast fajnie to się prezentuje, bardzo elegancko, bardzo ekskluzywnie. Tutaj mam taki czysty pędzelek, nabieram sobie tego pudru, nie ma zapachu, bo myślałam, że pachnie, ale nie, i delikatnie sobie gruntuję całą twarz. Oczywiście kolor jest biały, ale po aplikacji on adaptuje się i no jest niewidoczny na skórze. Z pudrem chyba się nie polubimy, bo wygląda dość ciężko na twarzy, głównie tutaj pod okiem. Widzę, że troszkę podkreślił tą teksturę i sprawił, że skóra delikatnie wygląda na taką obciążoną, ale zobaczymy. Możliwe, że jak zacznie pracować i wydzielać sebum, to będzie lepiej. Na chwilę obecną jest ciut za ciężko. Szybko poza kamerą robię brwi i działamy z makijażem oka. Jeśli chodzi o makijaż oka, to tutaj mam dwie palety z cieniami do oczu. Widać, że są różne. Ta tutaj jest bardziej taka tradycyjna, klasyczna, brąziki, beże, natomiast ta bardziej ciepła. Tutaj mamy już, pojawia się nam miedź, bordo i tak dalej, i tak dalej. Zaraz się przyjrzymy tym paletom z bliska. Mam też na pewno dwie maskary, zaraz sobie też na nie spojrzymy, i dwa eyelinery, dwa różne, z różnymi końcówkami. Natomiast najpierw chcę, żebyśmy sobie spojrzeli na te palety. Tak wygląda ta pierwsza, 201 Daily Routine, czyli no właśnie, taka dzienna. Dzienna rutyna, bardziej taka na co dzień paleta, klasyczna, bezpieczna. Natomiast tutaj mamy 202 Instant Lovers, w której bardziej dominują ciepłe kolory. Przyrównajmy sobie jeszcze obie te palety do siebie. Ta bardziej ciepła, ta bardziej neutralna, tak bardziej na co dzień. Obie prezentują się bardzo ładnie. Zanim przejdziemy do makijażu, to chcę, żebyśmy sobie przesłoczowali kilka cieni. Okej. A to jest ta pierwsza paleta, to taka właśnie bardziej klasyczna. No ładne tutaj są te brąziki. Dobra, zobaczmy sobie jak na słoczach. Wow. No faktycznie tutaj, słuchajcie, pigment jest niczego sobie. Zobaczmy sobie teraz jeszcze na tą drugą. Ten bardzo mi się podoba, środkowy. On ma takie drobinki, fajnie mieniący się z drobinkami. Trochę róż, trochę miedź, taki nieoczywisty odcień. Tutaj jeszcze mam może ten i może weźmy sobie, weźmy ten tutaj. I teraz tak, tu myk, wow. Okej. Naprawdę jest nieźle. Kuszą mnie obie te palety, ale myślę, że dzisiaj postawimy jednak na klasykę i będziemy korzystać głównie z tej palety. Najpierw zacznę od wewnętrznego kącika oka i od tego tutaj beżu. Ten jest bardziej bananowy, widzimy, z żółtym pigmentem. Ten z kolei bardziej róż, bardziej taki, no właśnie, kolor skóry. I czystym pędzelkiem wklepię sobie ten cień tutaj, rozjaśniając wewnętrzny kącik. Zobaczcie, jaki tutaj jest dobry pigment. Wow, bardzo fajny cień. Teraz przejdę do tego tutaj cienia i nałożę sobie go w załamanie, żeby pogłębić właśnie załamanie. To jest taki średni brązik, trochę taki czekoladowy już brąz. No i tutaj też jest świetny pigment. Zobaczcie, jak fajnie on się rozciera. Jedno zanurzenie pędzla. To, co zostało na pędzelku, od razu sobie rozcieram. Wyciągam też trochę ten mój kącik. Nie no, słuchajcie, sam się rozciera ten cień, naprawdę. Zewnętrzny kącik przyciemnię sobie tym cieniem. To jest najciemniejszy matowy cień w całej palecie. No, zobaczcie, jaki tu jest pigment. Naprawdę jest nieźle. Tutaj w środek nałożę sobie tego musztardowego cienia. On bardzo mi się podoba. Słuchajcie, on jest taki nietypowy, bo to nie jest taka musztarda czysta, raczej taka brudna, zgaszona. To jest cień, który fajnie, bardzo fajnie będzie wybijał zieloną, niebieską tęczówkę oka. Wszystkie takie chłodne kolory. I wciskam sobie go do załamania
Natomiast między tą musztardą i tym tutaj ciemnym cieniem, żeby nie było takiego przeskoku, to nałożę sobie tą błyskotkę. To jest ten cień, który delikatnie jest perłowy. Nie wiem, czy to widać, on delikatnie się skrzy. Tak więc wklepuję sobie go tutaj, żeby sobie zrobić ładne przejście między tymi cieniami. Przejdę sobie jeszcze do tego tutaj cienia, takiego grzybowego, ja to tak nazywam. To jest jasny taki brązik, beż brązik. I trochę sobie jeszcze rozdymię, rozetrę to moje załamanie, podług brwiowy, żeby to ładnie się wszystko zatraciło, żeby nie było żadnych granic. Czas przejść na dół powieki i oczywiście po raz kolejny wracam do mojego ciemnego cienia. Łączę górę z dołem, tak jak zawsze, żeby ładnie oko zachowało swój kształt. I delikatnie rozcieram też od razu. Ten cień, który osobiście bardzo mi się podoba, zobaczcie, on jest taki trochę srebrno-stalowy. Nałożę sobie go w wewnętrzny kącik, po to, żeby trochę sobie tutaj rozświetlić ten kącik. O, fajny cień. Przede wszystkim bardzo dobra formuła, bardzo dobrze napigmentowany cień. On naprawdę, tutaj przełożenie jest śliczne z tej palety i z pędzla na oko. Bardzo mi się podoba ten kolor. Ten tutaj średni brązik nałożę tu, żeby ładnie sobie połączyć ten jasny cień z ciemnym zewnętrznym kącikiem. I jeśli chodzi o roztarcie wszystkiego na dole, to tym cieniem właśnie ciepłym delikatnie sobie wszystko zmiękczę. Czas przejść teraz do eyelinera. Tutaj mam dwa. Chociaż opakowania są identyczne, to wierzcie mi, że w środku produkty są różne. Pierwszy to jest Ultra Black Liner, a drugi to jest Ultra Black Deep Liner. Także zaraz Wam pokażę różnicę. Ten Ultra Black Liner wygląda tak. I po otwarciu mamy bardzo precyzyjny eyeliner. Tutaj jest eyeliner w pędzelku, który widzimy, no jest bardzo cieniutki. Natomiast zobaczmy sobie jeszcze na ten drugi. Jest troszkę już tutaj inne opakowanie, widać to, mam nadzieję. I w środku mamy produkt, który wygląda tak. Ten pierwszy to jest typowy pędzelek, cieniutki, natomiast ten drugi bardziej gąbeczka jednak, chociaż też jest bardzo precyzyjny, też jest bardzo cieniutki, natomiast tutaj jednak mamy właśnie bardziej sztywny ten eyeliner. Także ja dzisiaj wybieram ten z gąbeczką, zdecydowanie to jest mój faworyt. Ja wolę jednak takie właśnie eyelinery i maluję, o jaka tu jest czerń, bardzo głęboka. Produkt bardzo precyzyjny i bardzo mocno napigmentowany. Dobra, działamy sobie z kreską. Pomimo tego, że jest to bardzo, że tak powiem, precyzyjny produkt, to nie miałam problemu, żeby sobie namalować kreskę. Tak więc Ultra Black Liner, tak, to jest zdecydowanie mój faworyt. I jeszcze kończąc makijaż oka, mam tutaj dwie maskary. Pierwsza maskara to jest Sculpt Master Mascara, która jest z witaminą E, z witaminą C i z dipantenolem. Bardzo dobry skład, to trzeba przyznać. O, zobaczcie, jakie fajne opakowanie. Mamy tutaj wygrawerowane, jakby nadrukowane jakieś różne hasła. Nie wiem, szczerze mówiąc, natomiast sama szczoteczka wygląda tak. Zobaczcie, jest troszkę podkręcona, wywinięta i silikonowa, bardzo precyzyjna. Wydaje mi się, że będzie fajnie rozdzielać rzęsy, że będzie można nią dojechać w każdy zakamarek oka i to będzie taka maskara do definiowania rzęs na co dzień, żeby ładnie te rzęsy podkreślić, wyczesać, poukładać na oku. Natomiast druga maskara, widzę już po opakowaniu, to jest zdecydowanie maskara klasyczna na volume, czyli objętość. Maskara, która wygląda z kolei tak, o taka fajna różowiutka, fajne ma opakowanie. No tutaj już jest konkret, jeśli chodzi o szczotkę, szczotka klasyczna. Słuchajcie, przypomina mi maskary Lancome, kiedyś bardzo lubiłam, swego czasu naprawdę używałam namiętnie. Podoba mi się też, jak jest wyprofilowana, natomiast to już jest maskara, myślę, bardziej na wieczór, bardziej do efektu takiego mocnego, intensywnego i skuszę się i dzisiaj użyję sobie tej maskary. Bardzo jestem ciekawa, jak ona, no właśnie, działa. Bardzo się cieszę, że ta maskara nie skleja rzęs, że nie robi jakichś takich pająków. Te rzęsy są pogrubione, są takie, że tak powiem, wydłużone,
ale zobaczcie, ciągle jeszcze wyglądają w miarę naturalnie, ładnie i są też właśnie ładnie rozdzielone, zdefiniowane, także pod tym kątem naprawdę duży plus. Oczy mamy gotowe. Dokleiłam kilka takich świecidełek po to, żeby zrobić sobie tutaj jeszcze taki akcent, żeby coś tutaj się delikatnie mieniło. Dobra, przechodzimy w takim razie do konturu i jeśli chodzi o kontur, to mam tutaj bronzer Terracotta Powder, olej makadamia, mam odcień 02 Honey Warm. No i zobaczmy sobie na ten produkt, jak on wygląda. Opakowanie, zobaczcie, bardzo identyczne jak poprzednio i po otwarciu mam tutaj lusterko i mam bronzer, który wygląda tak. Wykończenie bardziej widzę satynowe, wręcz nawet no perłowe nawet bym powiedziała. Zobaczcie, wygląda bardziej jak rozświetlacz taki złoty niż jak bronzer. Ale pachnie. Ten olej makadamia jest tutaj bardzo mocno wyczuwalny i kosmetyk pachnie bardzo świeżo. Ponieważ jest to ciepły odcień, świecący, błyszczący, to nie będę robić klasycznego konturu, tylko delikatnie sobie ocieplę swoją twarz. Nabieram sobie tego produktu i delikatnie ocieplam skórę. Oj, to jest idealny kosmetyk teraz na lato, słuchajcie, który będzie pięknie podkreślał opaleniznę i będzie nadawał takiego, no właśnie, zdrowego, świeżego wyglądu naszej skórze. Ten zapach jest obłędny. Mam nadzieję, że to widać, jak od razu skóra wygląda tak na bardziej taką promienną, świeżą, świetlistą. I jeśli chodzi o róże, to mam tutaj w dwóch odcieniach. Po pierwsze 04 Soft Peach, natomiast drugi to jest szósteczka Sandy Pink i to jest rozświetlający taki róż, przynajmniej tak wynika z opakowania. Mamy tutaj olej arganowy, oczywiście tutaj z tyłu mam numerek i całą specyfikację. Po otwarciu, zobaczcie, mam tutaj lusterko, mam tutaj róż, który jest matowy, przynajmniej tak wygląda. No i tutaj też mam pędzelek jeszcze po otwarciu, zobaczcie. Można sobie zabrać w podróż, mieć zawsze przy sobie. No ja z tego typu akcesoriów nigdy nie korzystam, ale jest, więc dobrze o tym wiedzieć, prawda? No i tak wygląda ta czwórka, czyli faktycznie mamy tutaj delikatną brzoskwinię. Natomiast ta szóstka wygląda tak, tutaj mamy róż, zdecydowanie, więc w zależności kto co preferuje, czy brzoskwinia, czy róż, ja dzisiaj myślę pójdę w róż. Czysty pędzelek i nakładam sobie delikatnie. O, jaki ładny. Jaki tu jest dobry też pigment, słuchajcie, trzeba uważać, bo jedno zanurzenie pędzla i to wystarczy, żeby sobie nałożyć na oba policzki, także no, od razu jest kolor, jest moc, jest świeżość, dziewczęcość, tak, czuję, że żyję. Przedostatni krok, jaki nam został, to oczywiście rozświetlacz i tutaj mam wypiekany rozświetlacz, który też ma w swoim składzie olej makadamia, odcień 02 Sunkissed, to jest mój odcień i tak, opakowanie po raz kolejny identyczne, wszystko jest zachowane w jednym tonie i po otwarciu rozświetlacz prezentuje się tak, mamy po raz kolejny lusterko i wypiekany właśnie taki mocno perłowy róż. Tak to się prezentuje. No zdecydowanie jest to odcień do jaśniejszej niż do ciemniejszej karnacji. No zobaczymy, jak będzie on wyglądał. Pigment, no jest tutaj niczego sobie. Obawiam się tylko, że może on być za jasny do mojej karnacji, ale zobaczymy. Taki pędzelek i nakładam sobie delikatnie rozświetlacz. Ładny. Dla osób o porcelanowej karnacji, o jaśniejszej karnacji będzie on idealny. Jaka się tu tafla robi, wow. Rozświetlacz ma fajną formułę, bo można go sobie budować. Można albo uzyskać delikatniejszy, subtelniejszy efekt, a można sobie go też dołożyć i mieć takie bęk, lustro na policzku. Czas na usta i tutaj mam aż 5 produktów. 3 błyszczyki i 2 pomadki. Spójrzmy może najpierw na pomadki. Zobaczcie, mam 2 różne odcienie. Pierwszy to jest 4 Terracotta i 13 Impressive Red, czyli jeden bardziej nude, drugi bardziej taka klasyczna, myślę, czerwień. Deep Impact Lipstick to jest nazwa. No i tak, zobaczmy sobie najpierw na tą czwóreczkę. Tak wygląda sama pomadeczka.
też bardzo elegancka, klasyczna. Tutaj mamy oczywiście naklejkę z numerkiem i tak dalej. I po wysunięciu tak się prezentuje numer 4, ta terakota. Mamy tutaj oczywiście też wyżłobioną nazwę firmy. Ale tu jest mocny pigment. Bardzo kremowa pomadka, wykończenie trochę takie mokrawe. Widzę tutaj delikatny połysk, więc myślę, że pomadka będzie nawilżać usta. No i kolor to taki róż. Wygląda nawet jak mój naturalny odcień ust. Dobra, zobaczmy sobie teraz na tą 13. Klasyczna czerwień, piękna, soczysta, bardzo intensywna, wibrująca czerwień. Podoba mi się. Po raz kolejny pigment jest taki, że dosłownie sunie, jak masełko. Wykończenie też właśnie takie trochę błyszczące, takie mokre. No i tutaj jeszcze mam 3 błyszczyki w odcieniu 4, 13 i 18. I patrzę tak na opakowanie, tutaj mamy masło Miru Muru, cokolwiek to oznacza. 8-godzinna trwałość i Kiss Proof, czyli ten błyszczyk ma być całusoodporny, w sensie nie powinien się ścierać przy całowaniu. Tak wygląda ta 4. To jest odcień bardzo taki nude, jaśniutki. Ale tu jest dobry pigment. No zobaczcie, jakie tutaj jest krycie. To w takim razie chyba bardziej jest pomadka jednak niż błyszczyk, bo no tutaj krycie jest bardzo dobre. Kolejną mamy 13. Piękny, piękny, intensywny, czerwony, taki żywy. Oj, tutaj mamy niebieski podton, więc ten kolor będzie bardzo ładnie rozjaśniał zęby, po prostu wybielał zęby, ponieważ mamy tutaj niebieski pigment, także super. Ta czerwień jest naprawdę bardzo, bardzo ładna. I ostatni, 18. Orchid, czyli fioletowy, no dokładnie. To jest kolor bardziej już chłodny, no właśnie, wygląda tak dla fanów fioletu. No i tak się zastanawiam, co byśmy sobie dzisiaj zarzucili na usta. Kusi mnie ta czerwień, bo jest piękna. I nie wiem, czy nie pójdziemy w stronę czerwieni, paryskiej, pięknej, intensywnej czerwieni. Myślę, że szminka tutaj jest zbędna, bo ta pomadka, zobaczcie, jaki ma pigment sama w sobie. Więc nakładam ją po prostu solo. Wow. Widzicie, jak ona sunie po ustach? Jest bardzo komfortowa i leciutka. No i tak oto prezentuje się skończony makijaż. Cały makijaż jedną marką Note Cosmetic, która już jest dostępna w Rossmannach. Jeśli o mnie chodzi, moje hity to zdecydowanie ten podkład, na chwilę obecną oczywiście, i ta pomadka. Słuchajcie, ona jest ultra, po prostu mega komfortowa, nie ściąga, nie spina, nie łamie się, nie czuję, jakbym cokolwiek miała na ustach. Zobaczcie, nic tutaj się nie klei, po wyschnięciu pomadka nie transferuje, także naprawdę, jeśli chodzi o kolor, zobaczcie w ogóle, jakie mam białe zęby teraz. Prawda? Ten produkt i podkład to jest hit absolutny. Cała reszta zobaczymy. Przyjdę do Was na podsumowanie, żeby pokazać Wam, jak po całym dniu utrzymał się makijaż. Tak więc jeszcze nie odchodźcie, zostańcie ze mną. A ja póki co ściskam Was bardzo mocno i widzimy się później. Pa! Na moim zegarze prawie 19, a to znaczy, że mam ten makijaż na sobie coś około 8 godzin albo i lepiej. Słuchajcie, przychodzę do Was na szybki update i podsumowanie. Jeśli chodzi o pomadkę, ja nie mam słów, naprawdę. Lećcie do Rossmana i kupujcie, bo jest genialna. Naprawdę jest świetna. Jadłam, piłam, gadałam i po prostu wygląda, no troszeczkę mi się starła oczywiście, wiadomo, ale i tak uważam, że jest naprawdę mega. Jeśli chodzi o twarz, puder, który tak na początku byłam sceptycznie nastawiona i byłam anty, teraz twarz wygląda na pewno świeżej, na pewno ładniej, jest pełna blasku, pełna takiej świeżości, więc skóra zaczęła pracować i puder wygląda naprawdę o niebo lepiej niż na początku. Jeśli chodzi o kontur i o ten bronzer, mega, po prostu to jest jeden z moich ulubionych kosmetyków dzisiaj w makijażu, tak samo jak ten podkład. Ta strona wygląda bardzo ładnie, bardzo świeżo, bardzo naturalnie i powiem szczerze, że na pewno będę używać ten podkład. Jeśli chodzi o cienie,
Słuchajcie, też jak najbardziej jestem na tak. Zobaczcie, cały dzień nic tutaj się nie podziało, nic się nie rozmazało, nic się nie zważyło, nic nie pochodziło w załamania. Oko wygląda bardzo, bardzo ładnie, więc jeśli chodzi o te cienie, naprawdę super. Tak samo jeśli chodzi o eyeliner, kreska jest mega, maskara, nic się nie pokruszyło, róż nadal jest widoczny, rozświetlacz też. I to by było na tyle, jeśli o mnie chodzi i o ten film. Mam nadzieję, że okazał się być on dla Was w jakikolwiek sposób pomocny, przydatny, że coś tutaj podpatrzyliście. Ściskam Was bardzo mocno, no i widzimy się w kolejnym filmie.